Ze mną wróżka Natalia, pani Natalia, która dzisiaj jest na Andrzejkach i wróży dzisiejszym gościom. Witam pani Natalio bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Pani Natalio, pierwsze pytanie. Jak zaczęła się pani przygoda z ezoteryką? Jak to się zaczęło, że zaczęła pani wróżyć? Zaczęło się to dosyć dawno, bo moja mama wróżyła też ze zwykłych kart. Ja zawsze mamę podpatrywałam, no i interesowało mnie to po prostu, a świat magii zaczął mnie wciągać. No i kiedyś całkowicie przypadkowo weszłam do księgarni, miałam w ten czas, nie wiem, nie więcej 20 lat i zobaczyłam tarota. I ten tarot tak po prostu wszedł we mnie, że mówię, no nie, no muszę mieć te karty. No i tak naprawdę jestem samoukiem, nikt nigdy mnie nie uczył wróżyć. Karty tarota same we mnie po prostu przenikły i zaczęłam wróżyć swoim koleżankom i koleżanki mówią, nie, ty musisz robić to po prostu dla większej masy ludzi, bo naprawdę wszystko się spełnia, skąd ty to wszystko wiesz? No i ogłosiłam się w kręgu, to był Nowosolska Gazeta, no i pierwszy właśnie wywiad ze mną przeprowadził Adam Ruszczyński i tak to się wszystko potoczyło. Czy uważa pani, że to jest powołanie, czy nie wiem jak to można nazwać? Ja uważam, że jest to powołanie, że to jest po prostu taki dar, bo to nie bierze się od tak sobie. No bo nie każdy może po prostu być malarzem, piosenkarzem. Każdy człowiek ma w życiu jakieś powołanie, jakąś pasję. I ja uważam, że moją pasją są właśnie karty tarota, przepowiadanie, magia, horoskopy. Czy wróży pani tylko i wyłącznie z kart tarota, czy również potrafi pani wróżyć w inny sposób? No, potrafię wróżyć też w inny sposób. Zajmuję się magią świec, magią kamieni, również wróżę ze zwykłych kart, zajmuję się numerologią, feng shui, także po części z każdej dziedziny jakiejś tam ezoteryki potrafię odpowiedzieć na pytania i na wróżby klientom. Właśnie, klienci. Jakie pytania najczęściej mają klienci, którzy do pani przychodzą? Klienci, ludzie. Pytania są różne, każdy według potrzeb. Przychodzą do mnie i kobiety, i mężczyźni, i młodzież. Najczęściej na pewno są problemy sercowe związane z miłością, ale tak samo i z biznesem, tak samo z edukacją, o wykształcenie się pytają, czy na przykład zdam egzamin, czy nie zdam egzamin. Też przychodzą na przykład, jeśli są chorzy ludzie, czy na przykład mają podjąć decyzję z jakąś ważną operacją, czy mają się wstrzymać. No różne są pytania, naprawdę różne. Czyli tak naprawdę wróżka jest pewnego rodzaju psychologiem także. Tak. Tak, na pewno daje dobrą energię, pozytywną energię, a przede wszystkim wiarę. I to jest najważniejsze, co może być wróżba. Wiara w siebie, wiara w to, co chce się osiągnąć. To jest najważniejsze. Dzisiaj mamy Andrzejki, mamy tutaj troszeczkę gości. Czy wróżyła już pani na Andrzejkach? Jeżeli tak, czy stawiała pani tylko karty tarota, czy nie wiem, interpretowała pani to, co wychodziło z lanego wosku? Wróżyłam z kart tarota, interpretowałam zlanie wosku z figur, które po prostu się wylały. Tak samo wróżyłam z ręki, z fus kart. No różne są zabawy, jeśli chodzi o sprawy wróżenia na Andrzejka. Z tego co ja wiem, jak się leje ten wosk, to nie wiem, ten wosk ma świadczyć o tym, jakie cechy będzie miał przyszły mąż danej kobiety albo Niekoniecznie. Różne rzeczy się wylewa. Na przykład niektórzy sobie wylewali kontynent, wyjazd, podróż, jakiś awans. W zależności co danemu człowiekowi jest przeznaczone, to wylewa człowiek w danym momencie.
Ja z Panią rozmawiałam troszeczkę przed naszym wywiadem i Pani mówiła, że odniosła Pani wiele sukcesów, wiele Pani wróżb się spełniło. Czy mogłaby Pani przetoczyć parę przykładów? No chociażby wróżyłam w reality show Bar 2, gdzie publicznie 2 tygodnie przed finałem wróżyłam Erykowi Alirze, że właśnie wygra on tą edycję baru, że będzie zwycięzcą. W tej samej edycji brała znana gwiazda Polsce Doda, której też powiedziałam, że ona będzie słynną gwiazdą, ale nie w barze, ona nie wygra baru. Także wróżyłam Krzysztofowi Ibiszowi, no wielu osobom. No, przede wszystkim no, wróżba jest sprawą bardzo prywatną, intymną i to nie jest fajne, jeśli się mówi, że ktoś korzysta z danej wróżby, bo nie każdy sobie na przykład tego życzy i w ogóle, ale jeszcze wróżyłam nawet Anglikowi, który też wygrał Bar Europa, miał na imię Tomasz. No i nie tylko wróżę Polakom, ale też wróżę Anglikom i Niemcom i no, różnym ludziom różnej narodowości. Jak sobie radzę? Nieraz przez tłumacza, nieraz ktoś mi pomaga, tłumaczy, także różnych mam klientów, różnych na ten moment. I znowu Pani wyprzedziła moje pytanie, bo moim następnym pytaniem było, czy wróży Pani tylko Polakom, czy tylko Polonia do Pani przychodzi, czy również Anglicy? Na ten moment też przychodzą Anglicy. Nawet mam klientów, którym wróżę przez internet, przez Skype'a. Jest właśnie dużo Anglików, którzy wróżą sobie przez Skype'a u mnie. Mamy dzisiaj Andrzejki. Czy może Pani powiedzieć, jak Pani obchodziła Andrzejki w Polsce? Ponieważ wydaje mi się, że troszeczkę to się różni w sposób, w jaki obchodzimy je tutaj i w sposób, w jaki obchodzimy je w Polsce. Chciałabym właśnie zobaczyć Pani punkt widzenia. No na pewno w Polsce bardziej na wesoło się obchodzi i na pewno są lepsze klimaty. Ja jako wróżka na Andrzejki idę i pracuję, wróżę. W tym momencie nigdy nie piję alkoholu, bo to się nie wiąże z tym, żeby po prostu... Wróżka jest dla klientów w tym dniu, dla ludzi jestem, nie imprezuję, siedzę przy stoliku i po prostu wróżę wszystkim. To jeszcze tak na koniec, Pani największy sukces? Moim największym sukcesem to są ludzie, którym się spełniają tylko najlepsze wróżby. Dzieci, praca, zdrowie, to jest największym sukcesem, a przede wszystkim przyjaciół, których mam bardzo dużo właśnie przez wróżbę, przez karty. I to jest mój największy sukces w życiu. Dziękuję ślicznie i życzę udanych wróżb, nie wiem, udanego wróżenia. Dziękuję ślicznie. Ja też dziękuję i życzę tylko dobrych wróżb, żeby się tylko dobre wróżby spełniały w życiu ludziom. I żeby ten nowy rok, bo teraz będzie nowy rok małpy, żeby dużo przyniósł dobrego ludziom, dużo zmian, bo koza w tym roku dużo zawirowań zrobiła, tak samo i politycznych, i życiowych, i w związku. Jest to niedobry okres, ale ten okres już się kończy w lutym i przychodzi nowy znak, który będzie znakiem małpy i ta małpa wprowadzi taką łagodność w życiu ludzi, politykom i tak dalej. Także będą zmiany i na lepsze.